Witajcie! Pomimo obecności tego modelu w zestawieniu 6 hoterów, zdecydowaliśmy się na zrobienie oddzielnego filmu i poświęceniu go tylko tej stacji lutowniczej. Zresztą nie bez przyczyny. Widoczny model jest niesamowicie starannie wykonany. Nie tylko z zewnątrz, ale także wewnątrz. Przyjrzyjmy się z bliska Sugonowi Freemode 8650. Przy okazji prosimy Was o łapkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybowanie naszego kanału. Z góry dzięki, a teraz lecimy z materiałem. Sugon 8650 to prawdziwy potwór wśród lutownic na gorące powietrze. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. Model wyznaczający nowe kierunki i wyzwania dla konkurencji, którym na pewno nie będzie łatwo sprostać. Po otwarciu pudełka widzimy, że stacja w domyślnej konfiguracji dociera do nas z zestawem 8 dysz, 6 prostych i 2 z nadmuchem spiralnym. Jest to największa ilość dysz dołączana przez producenta do zestawu. Sugon z uwagi na swoją dużą masę utrzymuje się na stole roboczym bardzo stabilnie, a duża powierzchnia obudowy sprawia, że na górnej części możemy śmiało umiejscowić lutownicę kolbową i zaoszczędzić trochę miejsca. Dysze możemy magazynować w uchwycie umiejscowionym z boku stacji. Producent, aby zwiększyć żywotność owego uchwytu, wykonał go z gumy odpornej na wysoką temperaturę. Duża masa stacji wywodzi się z obecności transformatora. Jego obecność to bardzo dobry znak. Producent zrezygnował z używania zasilacza opartego o przetwornicę napięcia, gwarantując tym samym mniejszą awaryjność produktu. Na pochwały zasługuje też konstrukcja wewnętrzna stacji oraz dbałość o najmniejsze szczegóły, które możecie dostrzec na przebitkach. Nawet osłona transformatora i turbiny posiada wycięty napis producenta. Co za dbałość o szczegóły. A Wy co sądzicie o tym modelu Sugona? Napiszcie swoje spostrzeżenia w komentarzu. Producent usprawnił proces naprawy urządzenia, bowiem cały system kolby jest demontowalny. Użytkownik stacji ma pełną swobodę w kwestii wymiany kolby, czy też grzałki na nową sztukę. W przypadku Sugona 8650 elementy są zamontowane z użyciem gniazd. Wtyczki trzymają się solidnie na swoich miejscach ze względu na duże spasowanie elementów i ich docisk poprzez śrubki montażowe. Pozostając w temacie kolby, jest ona innowacyjna z kilku powodów. Przede wszystkim możliwość używania prostego i spiralnego nadmuchu powietrza. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, producent znalazł świetne rozwiązanie i wdrożył je do tej stacji, a właściwie do 2 z 8 dysz. Dodatkowo na kolbie znajduje się 5 przycisków funkcyjnych, umożliwiających nam szybki wybór zapisanej nastawy temperatury i nadmuchu powietrza. Odpowiednio Channel 1, Channel 2, Channel 3 oraz Channel 4. 5. przycisk odpowiada za przełączanie między nadmuchem ciepłego i zimnego powietrza. Przyszła pora na podstawkę do kolby od stacji lutowniczej. Jest naprawdę duża i solidnie wykonana. Nie ma możliwości, aby wywróciła się na stole roboczym. Dodatkowo podstawka zawiera uchwyt pozwalający na szybki montaż lub demontaż dysz, nawet wtedy, gdy są one jeszcze gorące. W poprzednim filmie powiedzieliśmy Wam, że podstawka do kolby waży aż 1500 gramów. Jednak element ten posiada również dodatkową funkcjonalność. Możemy zdemontować wieszak do dysz i w jego miejscu przykręcić drugi uchwyt do kolby. Akcesorium to jest częścią zestawu, a widoczny na filmie śrubokręt służy również do odkręcania całej kolby, jeśli zajdzie potrzeba np. wymiany grzałki. Sama stacja posiada też wyjątkową funkcję wyboru trybu pracy. Tryb Gentle to ustawienie, w którym przepływ powietrza jest precyzyjny, spowolniony, dostosowany dla początkujących użytkowników, chcących mieć pełną kontrolę nad temperaturą. General, tryb standardowy, w którym przepływ powietrza jest zwiększony z zachowaniem precyzji i dokładności, dostosowany dla profesjonalistów. Rapid, czyli szybki, tryb, w którym celem jest jak najszybsze uzyskanie zadanej temperatury, dostosowany dla użytkowników z dużym doświadczeniem. Zatrzymajmy się jeszcze w temacie przedniego panelu Sugona. Jest o czym opowiadać.
Znajduje się tutaj aż 17 przycisków sterujących, z poziomu których możemy zmieniać ustawienia stacji. Przyciski pozwalają na zmianę poziomu nadmuchu czy stopnia grzania stacji. Dodatkowo możemy to robić z określonym mnożnikiem, razy 5 lub razy 10. Możemy także sterować buzzerem i zmieniać skalę stopni Celsjusza na Fahrenheity i odwrotnie. 4 niezależne kanały pozwalające na zapisanie swoich profili lutowniczych oraz przyciski odpowiedzialne za kalibrację stacji i przełączanie między nadmuchem zimnym a ciepłym. Dodatkowo mamy także wskaźnik dostarczanej mocy do grzałki. W poprzednim wideo stacja została pokazana powierzchownie, tak aby obiektywnie porównać ją z innymi modelami o zbliżonych parametrach. Tym razem Sugon 8650 zostaje sprawdzony podczas typowej serwisowej pracy. Poziom pierwszy. Zwykła elektronika. Mamy tutaj na myśli cewki, diody prostownicze czy układy w obudowie SOP8. Poziom drugi. Większe układy takie jak KBC czy nawet CPU od Intela. Poziom trzeci. Mikroelektronika. W tym wypadku płyta główna od telefonu iPhone 7. W przypadku poziomu pierwszego test wypadł tak jak przewidywaliśmy. Stacja bez najmniejszego problemu poradziła sobie z odlutowaniem wymienionych wcześniej elementów, jednocześnie utrzymując temperaturę PCB, dzięki czemu dogrzewanie elementów przed ich wyciągnięciem trwało krótką chwilę. Poziom drugi nas zaskoczył. KBC został wylutowany błyskawicznie, to za sprawą odsłoniętych nóżek. Stacja nie miała problemu z rozgrzaniem pól lutowniczych. Natomiast to nam nie wystarczyło. Zmieniliśmy ustawienia stacji na 450 stopni i nadmuch o sile 120 i rozpoczęliśmy próbę wylutu procesora Intel o powierzchni 25 mm na 25 mm. Co zakończyło się pełnym sukcesem. Warto wspomnieć, że stacja ma jeszcze 100 stopni zapasu i 80 w sile nadmuchu. Poziom trzeci polegał na sprawdzeniu wydajności stacji przy pracy z naprawdę małymi elementami. Możemy powiedzieć jedno: grzeje i elementów na boki nie zdmuchuje. Resztę zobaczcie sami.
Podsumowując, ten materiał powinien rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące Sugona 8650, gdyż jednogłośnie możemy stwierdzić, że jest to najmocniejszy hoter w naszej ofercie i zdecydowanie jeden z najmocniejszych na rynku. Polecamy! Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz obserwowania naszego TikToka, Facebooka oraz Instagrama.